Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer6812 i zapraszam na moją Szkocję. Mapka Kinlake, tak? O ile się nie mylę. Nigdy nie mogę zapamiętać tej nazwy, jakkolwiek. Jesteśmy w Szkocji. Słuchajcie, pada śnieg, jest grudzień, streszczenie... O, myszka. No, ruszyła. Streszczenie poprzedniego odcinka jest takie. Tadam! Tu mamy produkcję młodego pstrąga i czekamy, aż coś tutaj się pojawi. Poza tym tu mamy małą produkcję, jak widać, karmy, aczkolwiek nic jeszcze nie produkujemy, bo nie mamy, że tak powiem, wszystkich składników, a tam są dwa stawy rybne, które możemy sobie, które mają karmę i czekają tylko na tego młodego pstrąga. Tu mamy pastwisko, które nie ma trawy z jakichś powodów i nie wiem, kiedy będzie miało. A ja mam tutaj bardzo dużo krów, 115, więc jest dopiero 16. Ja myślę, że muszę trochę czas przewinąć. Przewijam? Tak, muszę trochę czas przewinąć i poczekać, aż mi się tutaj coś wyprodukuje dla tych pstrągów, jakiś narybek, który będę mógł wpuścić do stawu, a w międzyczasie również dokarmić bydło. No, zrobiło się bardzo ciemno, a tutaj nic nie wyprodukowane. A, tartak złapałem tartak, tak, i produkuję tutaj rzeczy, a ja jestem ciekaw, jak to wygląda w tym pstrągu. Pokarm schodzi, młody pstrąg. No, powolutku się robi, powolutku. Jak tylko się wyprodukują dwie, to no, mamy już coś. Mamy już coś. Dobra, to troszkę zmniejszymy upływ czasu. Może zróbmy razy 3, niech będzie. I możemy teraz rozwieść. Ja to podniosę? Nie. Muszę rozwieść tym oto sprzętem do moich stawów. Dobra, i ta operacja będzie wyglądała jak widać na obrazku. Mamy tu gdzie cofnąć w ogóle, tą zrywkę mógłbym tutaj zostawić. O, niech sobie stoi. A my podjedziemy sobie po skrzynki. One były tutaj. O, oświetlone. Trzeba by tu jakieś oświetlenie zorganizować, tak między Bogiem a prawdą. Bo troszkę tutaj ciemno jest. To opuśćmy. O, dobra. Jedziemy po skrzynki. No to zobaczmy, co to się wydarzyło. Ha. Młody pstrąg 2000. Weźmy tak. Dobra, i teraz drugą skrzyneczkę. OK. Ups, dużo nisko było. Dobra, mamy więcej pstrąga, aczkolwiek nie wiem, dlaczego mi nie pokazuje. Dobra, jedziemy teraz zarybić nasze stawy. Pomalutku, powolutku, bo już ciemno jest, a śnieg w grudniu jak padał, tak padał. Moglibyśmy jeszcze przylecieć się do miasteczka, żeby zerknąć na te dekoracje. Aczkolwiek wydaje mi się, że ja już je oglądałem, więc to już tutaj dużo nie zmieni. I teraz pytanie, czy mi obie skrzynki zabierze, czy tylko tą z góry? Zobaczmy. Dobra, tylko tą z góry.
Więc młodego pstrąga mamy w jednym stawie. I teraz puścimy do drugiego stawu i zaraz włączymy produkcję. Wycofaj. Tak. Dobra, zeszło. No to tutaj mamy pierwszą produkcję. Zarybione jeziorko 2000, to 5 takich skrzynek mogę wrzucić. No nic mi innego nie zostaje, jak tylko odpalić. Tylko tak. Który pstrąg? Młody pstrąg i to damy... Aha, i tu można bez pokarmu w ogóle robić. To ciekawe. No to oczywiście odpalimy oba. Ten aktywuj i ten aktywuj. A tutaj nie mogę, że tak powiem, nic aktywować, dopóki tego nie odwiedzę. To też taka ciekawostka przyrodnicza. Ale okej. Aktywuj. Czy ja coś źle mówię? Czekajcie, tego nie będę aktywował. Jeszcze raz zrobimy próbę. Odwiedź. Dobra, tu jesteśmy. Tu jesteśmy. Przełączymy się tu. Przełączymy się tu. Nie, no można. Coś źle popatrzyłem. Dobra. Mamy aktywowaną produkcję pstrągów. To jest droższe, niestety, bez tego, a to jest tańsze. Ale nie będziemy tutaj ceną się w ogóle przejmować, tylko patrzymy na produkcję. Na razie mamy 3. Dobra. Myślę, że tutaj szybko się nic nowego nie pojawi. Młody pstrąg. Jest jeszcze coś? Nie, bo to po 2000 litrów. To za chwilkę będzie. A my jednak zrobimy wycieczkę do tego miasta, żeby zobaczyć miasto nocą. I może zaczniemy od tej stacji benzynowej. O, tak się przedstawiają nasze dekoracje świąteczne wieczorem. Akurat mamy widok na kościół albo na katedrę, jak kto woli. O, tu fajnie tutaj te światełka w tych ulicach się odbijają. O, to jest fajne. Możemy zrobić mały spacer środkiem. O, fajne. Blue Man of the Minch. Albo Minch. Oho. No fajnie. One way, jeden kierunek. No, ładnie to miasteczko wygląda. Tutaj widać, że kościół stoi na takim osypanym wale. Ciekaw jestem, co on tutaj robi. A, on czeka na zielone światło chyba. To też fajnie. No jest udekorowane to miasteczko. My naszej farmy chyba nie będziemy dekorować, bo zaraz z grudnia zrobi się styczeń i już będzie po zabawie. Dobra, wrócimy na naszą farmę i zrobimy teraz kurs powrotny. Ja bym jeszcze chciał zerknąć, ile my możemy tutaj tych pstrągów nawrzucać. 10 000 litrów. Myślę, że spokojnie, albo poczekajcie, skoro tu już jestem, to jeszcze raz trochę podkręcimy tempo. Może tak. I zobaczmy, co tam u bydła słychać, bo tu chyba trzeba dowieść jakieś... O, właśnie. Wypadałoby dowieść trochę wody i trochę żarełka. Więc na pewno pójdziemy po to żarełko, a na końcu weźmiemy wodę.
Dobra, odjazd. No, nie do stawu, kochany. Ale byśmy się... Dosłownie byśmy wtopili. Jak to się mówi. Jest to taki idiom. Ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja przetłumaczy to, co powiedziałem, że dosłownie byśmy wtopili. Po polsku mówi się wtopa, to taki... takie faux pas, powiedzmy, mówiąc kolokwialnie. Albo taki błąd duży. A, czekajcie, to nie w tym miejscu przecież. No teraz tak. Tam jest jedna, tu jest druga, a gdzie to? Tu jest. Belsiano 24, ja bym potrzebował dwie. Rozpocznij. Ok, i te dwie potrzebowałbym przewieźć. No to dobra, to zrobimy tak, na widelec i do góry. Dobra, liczymy na to, że uda się je dotransportować. Pięknie. Trochę tutaj ten ciągi komunikacyjne używam innych niż ktoś tutaj zaprojektował, ale ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że na przykład ścieżki freeze jakowyś, bo tu się zmienił dlatego freeze. Zmienił się dzionek, poczekajcie, trochę zwolnimy, bo to już północ jest, a ja jeszcze powinienem się trochę przespać, nie? Więc pierwsza sprawa, ile tutaj po północy zostało tego żarła? 4,5 tysiąca, no trochę zostało, wody połowa, ok. Więc zobaczmy, czy uda nam się. Tu straszne kolejny porobiłem, ja muszę ten plac właśnie, miałem zamiar ten plac utwardzić jakoś, bo tu straszne błoto wyszło. Tylko najpierw pobawimy się z tymi belkami i spróbujemy ten plac poprawić. Czy ja to tutaj już trafię? Pod daszek? Tak, chyba trafiłem. Tylko pytanie, czy to już tutaj zlatuje, czy nie? Jak tabelka? 300. Ta ma 4,5, a ta ma 300. No, to tak niezupełnie zlatuje. Trochę byśmy chcieli cofnąć. Powiem wprost, to sobie to zrobiłem fajnie. Tak bym chciał. Okej. Może trochę jednak nie okej. Tak by było okej. No, dobra. I teraz tą belkę jednak byśmy tutaj jakoś zmieścili. Ok, i drugą też od razu. Dobra, dobra. O właśnie. I nawet chyba jeszcze jedną belkę mógłbym tutaj przetargać swobodnie. Zróbmy razy 5.
No, że tak powiem, czekam cały czas na nowy Hofbergman, bo tam w tamtej wersji najnowszej będzie taka mechanika. Możliwa oczywiście do wyłączenia, ale że trzeba będzie jeść i spać i pić, nie? Więc może być tak troszkę zabawnie. Dwie to jest minimum? No dobra, no to wyładuj dwie w takim razie. Dobrze, że mamy jasną noc, bo coś jeszcze da się zrobić. Okej. Tam widzę się wyprodukowało już całkiem sporo desek. No dobra, to będzie jednej mniej, nie szkodzi. Tym razem nie dowieziemy dwóch, tylko jedną. Drugą na razie tutaj zostawię, bo najpierw będę beczkę obsługiwał. Okej. I tutaj powinno udać się włożyć tą drugą. O właśnie, tylko trochę za mocno się odbiłem, a tu trzeba o i położyć. Tak, i teraz moje tutaj krówki góralskie, górskie, jak to woli, nie powinny za bardzo odczuć, że tutaj nie ma trawy, bo dostaną trochę sianka, trochę wody i sobie jakoś to sianko rozprężą, namoczą w brzuszkach. Że tak sobie pozwolę zażartować. Dobra, tą wodę żeśmy zabrali, ale myślę, że możemy napełnić naszą beczkę. A potem możemy podjechać i zobaczyć, czy nam się jakieś pstrągi nie wygenerowały, zanim pójdziemy spać. Tak, przy okazji też posprzątamy tą belkę. Pyk. Oto jeszcze pyk. No dobra, no to teraz podjedźmy. Dobra, pan to zacznie napełniać. Aha, da rady. Teraz. No i co z tą beczką, jak pragnę wolnej soboty? Przestała się napełniać? No nie rozumiem. Pa, 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 pa. O co kaman? Dobra, podjedźmy bliżej i zobaczmy, czy ona będzie miała ochotę się napełnić. A, i teraz już chcę. No dobra, ewidentnie po prostu nie trafiłem w trigger, a tym razem już go mam. To niech to się tutaj spokojnie napełnia, a my w międzyczasie pozwolimy sobie umocnić trochę. Troszkę byśmy sobie, o, taką kostką może umocnili tutaj te punkty. Będziemy to malować. Mam nadzieję, że to fajnie tutaj wyjdzie. O, te miejsce, gdzie też palety się respią i gdzie ja tutaj będę podjeżdżał. Tak, niech to tutaj będzie w kostce.
Tu taki podjazd, może jeszcze troszkę. Więcej kostki. Mniej trawy. No, taki plac do manewrowania też, nie? Czy to się da jeszcze tutaj wyrównać? O. I uważam, że jest całkiem elegancko. To samo zróbmy na drugim stawie. Weźmy też tą samą kostkę. Ok. I zobaczmy. O właśnie, o to chodziło. Żeby tu takich dziur nie było po prostu, no bo to mamy pięknie utwardzone stanowisko do odbioru pstrągów. I chciałem, żeby to jakoś tutaj wyglądało. Też ten plac trochę powiększymy. Ok, z jakimś wjazdem. Fajnie. I spróbujmy jeszcze to przemalować sobie, wyrównać. Za bardzo nie widać, coś się tutaj w ogóle dzieje. No dobra. Coś się zrobiło, to mamy. Tak w sumie, jak już tą kostkę mam tak pociągniętą, to może byśmy ją pociągnęli i tutaj, nie? Żeby takiego bagna tu nie było. I żeby tutaj te belki się fajnie wkładało. O, takie tutaj coś zróbmy. Dobra. I mam nadzieję, że jeszcze sobie będziemy radzić z tą trawą, bo to tak nie może być. Mam jeszcze jeden sposób na tą trawę. Chociaż wielu z was, parę osób z was pisało, żeście zrobili to pastwisko na nowo po prostu i trawa wam rośnie. Ja widzę, nie należy do tych szczęściarzy, albo przekombinowałem zwyczajnie, co też jest możliwe w moim wykonaniu. No i teraz tak, kiedy będziemy mogli to wylać? No, jak pragnę wolnej soboty. No to kiedy tą wodę... Aha, tutaj ona się może przeładowywała. Brak miejsca na wodę. No właśnie. Teraz pytanie, jak ja stoję? Stoję tak, że zasłaniam. O, może tak byśmy go zostawili. Dobrze. I podjedźmy zobaczyć tylko nie do stawu, zostawić tą belę. Tak, żeby było blisko. Jak pójdziemy spać, to po prostu ją wtedy... O, niech sobie tutaj stoi. Albo leży, jak to woli. Dobra, zerknijmy, czy coś się nam fajnego wyprodukowało i myślę, że możemy iść spać. Chociaż te kilka godzin w nocy byśmy się przespali. Więc zerknijmy, jak to wygląda. Mamy szereg skrzynek. No i trzeba je teraz zabrać. Ja myślę, że możemy je wozić 3 na raz. O tak, tak powinienem to nabić. Dobra.
Dobra. I te dwie skrzyneczki byśmy zawieźli do jednego stawu. Kolejne dwie do drugiego stawu. No to jedziemy. Na szczęście ta produkcja nie jest zbyt daleko oddalona. Okej. Ta znikła. Tą zostawimy. Też już znikła. No to możemy teraz śmignąć i wziąć dwa kolejne. I mamy około 6000 litrów pstrąga. No, może trochę mniej, zaraz zobaczymy. W obu stawach tyle by powinniśmy mieć pi razy oko. Tutaj by się przydał jakiś fajny sprzęt, chociaż tym turem też damy radę to podnosić. Ja tylko muszę się przyzwyczaić, że on bierze przy tych trzech. Aha, jednak trzeba będzie zmienić widok. Dobra. Ha, bardzo zabawne. No zobaczmy. Dobra, ustawiony. A i trochę za mocno na tych pedałach pracuję. Teraz tak, czy ja mam obie skrętne? Tak, obie skrętne, dobra. I te dwie w drugim stawie i biegniemy przespać się do rana. No, dopóki tutaj coś nie zrobię z tym pastwiskiem, to będę pracował aż do 1 w nocy, żeby nasze zwierzaki nie umarły z głodu. Śmigamy na drugie pastwisko. Się rozjechałem na drugi staw, miałem powiedzieć. Dobra. Pstryk. Pstryk. Aha, nie oddałem. O, zobaczmy. Dobra. Aha, czyli wygląda, że tutaj jest full. No zobaczmy, jak to tutaj jest. A gdzie mi się pogubił ten? Cały chód mi zniknął. Co ja nacisnąłem? Ojejku, jejku. Dobra, zobaczmy inaczej. Młody pstrąg. Tutaj mamy 2800, a tu mamy 4. No, nie chciał się przyjąć, a powinien się przyjąć w tym stawie. Tak, bo tutaj jest wyładunek. Paleta. 2000 sztuk. To nie w tym miejscu powinno być? O co chodzi? Dlaczego on nie przyjmuje teraz? Przed chwilką jeszcze przyjmował wszystko. Nie wierzę, że ja tu muszę do góry podnieść, albo nie wiem co. O! A, to teraz coś mam z tym triggerkiem. Nie do końca fajnie. No ale to nic. Wyłączymy światła.
No nie jest bardzo ciemno. Jest styczeń minus 5 stopni, ale nie jest bardzo ciemno. Tu mamy wszystko na maksa i myślę, że możemy teraz już na spokojnie iść spać. Czekając. O, jaka fajna pełnia, dlatego tak jasno jest, no elegancko. To jeszcze zerknijmy, kozy też mają co trzeba. Dobra, wszystko ładnie rozświetlone. U nas już nie ma dekoracji żadnych, ciekawe. Mogły też by się pojawiać jakieś dekoracje, albo chociażbyś tutaj jakiś trigger do kupienia tych dekoracji. Czy coś takiego, nie? Tak by trzeba było w takim razie z modów coś poszukać, jakieś dekoracje, żeby było ok. W styczniu ja bym chciał się obudzić o 9, ponieważ będziemy zaraz robić sprzedaż. Będzie dużo do sprzedania. I zakładam, że już jest 9. Zobaczmy na finanse, ile nas kosztowały te wszystkie moje fanaberie. Jeśli chodzi o leasing tych przedmiotów, to nadal jest 38 000. Zarobiliśmy ze sprzedanych bel 48, więc jesteśmy na drobnym plusie. O, tu więcej żeśmy sprzedali, 95. Plus jeszcze dochód, więc tutaj spokojnie mam ciągle do przodu rzeczy. Zobaczmy, co on mi tu pokazuje. Młody pstrąg. Mamy 10,5 tysiąca młodego pstrąga. To ciekawe. Który w lipcu będzie wart 30 000. No okej. Tylko, że młody pstrąg... A, źle mówię, bo on pójdzie do stawu. A tu mamy pstrąga, który się wyhodował w wartości 3700 i on w lipcu... O, właśnie, o, właśnie, o, właśnie. No, powiem wam, że to produkcja tego pstrąga będzie bardzo dochodowa. Tylko by trzeba było trochę tego pokarmu znowu kupić. Tak wygląda, że mi ten pokarm... Jedźmy po kolei. Kozy tutaj się czują dobrze. Mleka robią niewiele. No właśnie, w ten sposób żeśmy uchronili nasze zwierzęta, karmiąc je o 1 w nocy przed jakimś dużym spadkiem. Bo ja tu potrzebuję dziennie 24 000, tak? Z tego wniosek 24 000 siana na przykład. No więc będę musiał czas przewijać, bo ta zagroda tyle nie mieści. Mógłbym ją zmniejszyć, żeby załadunek taki jednorazowy wystarczył na cały rok i wtedy bym musiał go mniej zwierząt hodować. Zmniejszyć ją, żeby uzyskać dodatkowe pole, nie? Na przykład pod produkcję czegoś. W kontraktach mamy małe kultywatorowania, to nawet się nie będę na to łasił. Jedną rzecz że źle zrobiłem, bo ja chciałem kupić jakieś maszyny, bo tu były na wyprzedażach poprzednio. A teraz nie wiem, mamy tutaj co? Horsza. Kultywator, właśnie. Kultywator by mi się przydał. 7,5 metrowy to fajna rzecz. Tylko potrzebuję aż 440 koni. No, skąd ja wezmę 440 koni? Nawet ten duży ciągnik. To on raptem ma 307. Co ma 440 koni, jak pragnę wolnej soboty? Bo nawet nie wiem. Spróbujmy popatrzeć na to z tego punktu widzenia. To mamy tutaj Waltrę. A z tych nowych sprzętów, gdzie są te dodatki? Ten ma 400 koni, fast track ten największy. Ten to jest potwór i strasznie drogi. Idąc dalej, mamy tutaj case'a, też drogiego. Ten się mieści w podstawce i też jest drogi.
ten na maksa rozbudowany by był, na przykład ten New Holland w wersji 435 prawie obsługuje to. 334 tysiące. John Deere na gąsienicach, ale on startuje od 357, a za 400, no 58, no to już jest dużo, dużo, dużo. Ten startuje od tak samo, od tej samej wartości. Ciekawe, ten sam ciągnik w zasadzie, tylko ten sam silnik, tylko troszkę inny układ jezdny. Case startuje, Case to jest to samo co New Holland de facto. Tylko New Holland startuje z niższej wartości, Case z wyższej. Ok, tak mi się wydaje, że to jest to samo, przynajmniej jeśli chodzi o tą wartość maksymalną. Fend już jest ciekawy. No, można by się nad tym fendem pochylić. 382 tysiące. I byśmy wzięli wersję 435. I wtedy ona powinna pociągnąć mi. To nie. Black. Ja wiem, czy on taki beauty jest. Wydaje mi się, że ten zielony jest ładniejszy. Mam być szczery. Kółka są jakie są. Kolor felg. No ten kolor felg jest klawy. Ta, no 400 tysięcy musiałbym wtedy dać. Oczywiście w finansowaniu to by mi podwyższyło ratę prawie o 8, nawet nie prawie, tylko dokładnie o 18 tysięcy z haczykiem. Ale miałbym kultywator 7,5 metra. Tylko wydaje mi się, że ja mam tutaj jeszcze przecież talerzówkę, która ma 8 metrów. I czy ja potrzebuję w związku z tym kultywator? Na razie nie. Na razie bym nie brał tego kultywatora. Chociaż on fajną opcją jest, bo z dużą zniżką, nie? To jest ciekawa rzecz, bo to jest przyczepa do transportu zwierząt i mogę transportować chwila, ale nie mogę naszych bawołów? Hello? Bo chciałbym to wziąć na przykład. To co? Nie, mogę, 6 sztuk. Ale wiecie co, 6 sztuk, to ja mam przecież tutaj wiadomo skąd. I mam tu sztuk 5. Za dużo mniejsze pieniądze. Więc nie będziemy kupować. Tak myślę. No i mamy jeszcze beczkę na wszystko. W fajnej cenie, ale też myślę, że to co kupiłem jest wystarczające. Z tego jedyny wniosek jest taki, że tym razem nic nie kupimy na wyprzedaży. Mamy wszystko zaopatrzone, kontrakty nie. Mamy styczeń i jedyne co mi zostaje to tylko wziąć się za sprzedaż wszystkich rzeczy. Więc to będzie teraz czas sprzedażowy, słuchajcie. Czas sprzedażowy i od początku jadąc tak, jęczmień. Pszenicę zostawimy na karmę, ale jęczmień sprzedamy i jęczmień byśmy sprzedali w jakimś miejscu, na przykład tu jest niedaleko, do Paszej Zboża Południe. Proszę to oznaczyć, żebyśmy daleko nie musieli jeździć. Dobra, to skoczmy do naszego ciągnika, odłączmy przyczepę, a weźmy inną przyczepę. Mam wrażenie, że ten dźwięk się dobywa z piwnicy, naprawdę, jak go tak słucham. Słuchajcie, dzisiaj na tym odcinku będziemy dużo jeździli i
Nie wiem, czy mi się uda zakończyć tą sprzedaż. Bo chciałbym tutaj nagrać około godziny materiału. W tej chwili mamy 40 minut. No, zobaczymy. Przyczepa. Tam jest przyczepa do bel. Burt jej nie będę zakładał, bo wydaje mi się, że nie będą potrzebne, a ja zaraz będę i tak drewno woził, więc trzeba by było je znowu zdejmować. Drewno z tartaku mam na myśli. Nie drewno z lasu. Tak, tutaj mam co mam. Czyli chwastownik i dalbo. Tu mamy rozsiewacze, fajny ten rozsiewacz jest, podoba mi się. W kolorze również. I mamy wielką przyczepę. Pytanie, czy ja potrzebuję takich dużych burt. Do tego to nie wiem, ale dzięki tym dużym burtom jestem przekonany, że tylko jeden kurs będę miał, nie? Z tym jęczmieniem. Ja myślę, że my całą tą paszę przeznaczymy, całą tą pszenicę przeznaczymy na paszę dla ryb. Więc zrobię dwa kursy chyba. Kurs numer 1. Dobra, wyjechaliśmy bez problemu. Tutaj można by jeszcze kiszonkę zrobić w tym silosie przejazdowym. Będzie kurs numer 1, gdzie chyba weźmiemy jęczmień i byśmy tutaj... Tylko sekundkę. Sprawdźmy, ile my tutaj możemy wsypać. Nie tutaj. Przecież tu kolejne się wyprodukowały. Tutaj się wsypuje. I ile my tu możemy wsypać do Small Fish Food Factory? Pszenicy możemy wsypać tylko 10 000 litrów. Ok. Więc weźmy trochę tej pszenicy. A tu mamy tej pszenicy ile? 41 000. Dobra, bierzmy jednak jęczmień i jedźmy z tym sprzedać. O, tego guzika szukałem. Wyrobię się, powinienem się wyrobić. Dobra, zdążyłem z zatrzymaniem. I teraz tak, kiedy będziemy sypać? Nigdy? No tutaj by wypadało coś nasypać, nie? O właśnie. Weźmy ten jęczmień. Nie wiem, czy ja tu drogi nie powinienem zrobić przez tą łąkę. No i cały jęczmień wzięliśmy. 31. Zerknijmy, czy tutaj coś zostało. Kurczę, zostało 856. Ja nie mogę, chyba jakąś taczkę jeszcze wezmę. No dobra. Szkoda, że nie można dwóch towarów przewieźć, jakoś przedzielić tą przyczepę deską czy czymś. Trudno. Teraz tak, ja nie popatrzyłem tak dokładnie, gdzie my mamy jechać. Zerknijmy. W drugą stronę mamy jechać. Dobra. Czyli tu jedziemy w lewo. O, a skąd tutaj belka się wzięła? No, normalnie nie wiem. I ja tędy też nie miałem jechać. Słuchajcie, to dobra, to ty tutaj sobie postój, a ja tą belkę zaraz sprzątnę. Chciałem zaparkować, ale przed znakiem nie będę parkował. Tu zaparkuję i zaraz sprzątniemy tą belkę. Mam nadzieję, że nie tarasujemy przejazdu. Dobra.
Szkoda, że ten fast track nie ma jakichś 340 koni. Aby się przydało. Ten na wprost jedzie, a ten... Belka musiała mi spaść, cholewka. Jak jechałem z tą słomą, nie? To mi jedna belka słomy tutaj widzę została. Pewnie spadła i nie zauważyłem. No dobra, mamy jedną belkę z tej słomy, to nie będziemy tutaj jakoś specjalnie się rozwodzić. Tylko jedziemy ją wstawić do magazynu po prostu i będziemy ją sobie tutaj trzymać zmagazynowaną w magazynku. Ojej, ojej, kot, słyszeliście, mi zaczął kichać. Nie wiem dlaczego kicha kot, nie pytajcie. Mam nadzieję, że się nie pochorował. Od mojej gadki przynajmniej. Okej. Dobra. Wyładunek jest tu. Dobra, to możemy zostawić. Szalony koniu. Będę tak daleko zjeżdżał. Ale heca, jadę na luzie, zobaczcie. Staczam się z górki. Żaden guzik nie działa. Nie mam wspomagania, to będę tak się staczał. Zaraz wyląduję na płocie. Ale fajnie. Ale fajusio. Nie no, nie wyląduję na płocie przecież. O, i stanąłem. No, muszę przyznać, przesuń się troszkę. A niezły patent. Pięknie się stoczyłem. Po prostu zatoczyłem się. Dobra, pchniemy ten jęczmień. Niestety tam 800 zostanie i będę musiał go też wziąć. Tylko tak się zastanawiam, czy ja mam jakiś mały samochodzik, na który bym ten jęczmień rzucił. Może trzeba kupić jakiś mały samochód, żeby można było ten jęczmień wozić, ewentualnie coś innego jeszcze. Myślę, że jakiś mały samochodzik by się przydał. Z taką niedużą burtą nawet. Właśnie, żeby takie jakieś tutaj niedobitki jęczmienia woził, żeby mógł zapakować te rybki, przewieźć, żeby nie wozić tego tymi widłami, bo to troszeczkę, no można się tak pobawić, ale nie przez cały czas. Wydaje mi się, że to troszkę może być męczące tak cały czas ładować te rybki widłami. Tym bardziej, że no jak działa w farmingu ładowanie widłami, to wszyscy wiedzą, no troszkę tak nie jest to takie proste, ale to też ja zwalam zawsze na to, że mamy tutaj ludzie patrzą stereoskopowo na wszystko, natomiast w ekranie jest płaski tak naprawdę, nie widzimy tej głębi, więc mamy kłopot, żeby ocenić odległości. Ja zawsze źle podjeżdżam, w końcu ruch jest lewostronny, to powinienem podjeżdżać z tej strony, między Bogiem a prawdą. O właśnie. Dobrze, dojechaliśmy i tu powinniśmy mieć teraz syp. Poprosimy. Ja myślę, że tak zrobię. Zaraz kupimy jakieś małe autko i tym autkiem będziemy próbowali to jęczmień zabrać. Dobra, mamy to. To wracamy. Dobra, słuchajcie, wróciliśmy i tak jak mówiłem, zaraz spróbujemy ogarnąć jakieś nieduże autko. Jeszcze nie wiem jakie. Ustawimy się tutaj, bo gdzieś tutaj ja ustawiłem trigger na sklep, z tego co pamiętam. Zobaczmy, jakie my tu mamy autka. Możemy apa wziąć, malutkiego, ale ten ap jakoś mi nie pasuje do Szkocji. Kubotę. Ona ma pojemność 430 litrów.
Tak. I całkiem spory autoload. Co tutaj jeszcze jest? Jest taki 890 litrów. Może takie coś, słuchajcie. Tiger Car. Ja nim podobnym sprzętem jeździłem chyba na tym, tak? Na Hofbergman. Nadstawka. Szerokie opony, platforma ewentualnie może być do załadunku, albo taka. Tylko teraz wtedy nie ma załadunku, nie? Jak on szybko jeździ. 30. Oj, to nie jest za wolny. Ta Kubota była lepsza. Ile ona tam pokazywała? No właśnie, 65. Czym te konfiguracje się różnią? To ja nie wiem. Zabijcie mnie. Nie widzę różnicy. Jeśli ktoś wie, czym to się różni. Za co ja dopłacam 1000, to prośba o info. Dobra, zobaczmy jeszcze, co my tu mamy. International? Nie. Tym też jeździłem, to też fajne. To też fajne, to też fajne. Ale to nie ma chyba właśnie żadnej pojemności. Mogę mieć pług, ale nie chcę. Zaczepy i uchwyt na piłę. To raczej tak... raczej nie. Defender. A to? To też raczej taki kładzik nieduży. Defender. Ten może coś zapakować. Pojemność mam malutką. Prędkość 500 litrów tylko zapakuje. Prędkość ma ok. Kierownicę ma po lewej stronie. Nie angielska rzecz. Też może mieć pług śnieżni i nadstawka. Aha, wtedy tak to wygląda. I pojemność jest 500 litrów. Tak i tak jest 500 litrów. No i zostaje nam stary poczciwy Fiat, który ma pojemność nie wiem jaką. Bo ten Ducato nie wiem, czy on tutaj może cokolwiek załadować. Ale na pewno jest najtańszy. Tak sobie myślę, że może ja jeszcze poszukam czegoś w modach jakichś samochodów i wrócimy do tego tematu transportu. Także dajcie mi chwileczkę. Słuchajcie, tak mówiąc wprost, szukałem przez chwilkę jakiegoś fajnego moda, ale nic mi się w oczy nie rzuciło. Do takich transportów około 1000 litrów. Więc na razie ten temat jakby porzucimy, mówiąc kolokwialnie, a weźmiemy się jeszcze za transport belek do zamku, bo ich tutaj troszkę się narobiło, więc podłączymy platformę i pojedziemy z tymi beleczkami. Platforma jest pusta. Tak jak bęben maszyny losującej w totolotku. Totolotek to taka dla obcokrajowców podpowiedź. Taka gra, że tak powiem, losowa jak Euro Jackpot. Coś w tym guście. Dobra, więc spróbujmy załadować tutaj wszystko, tylko nie... Co ja tu będę mógł załadować? Pozycja pracy teraz jest, ale wydaje mi się, że coś tutaj nie działa dobrze. Sekundkę. Aha, bo to nie ta przyczepa. Jasna cholewka. Na tą przyczepkę to ja belę ładuję przecież.
No tak. To sobie tutaj podjechałem. Troszkę się rozkojarzyłem przez te poszukiwania tego samochodu i trochę jestem zdziwiony, że jakiegoś fajnego takiego modu na... Chociaż z drugiej strony, kto wozi ziarno taką wywrotką, może trzeba by jakieś skrzynię skołować, mówiąc kolokwialnie, i do tej skrzyni przesypać, nie? To ziarno. Wtedy skrzynkę na pakę i tą skrzynkę zmieszczę się. I tą skrzynkę do skupu, nie? Wtedy. Aha, gdzieś jednak coś hacze. Tak, to ten najazd nie jest najszczęśliwszy. Muszę się wycofać z tego wniosek. Dobra. Dobra. Tak tutaj nie wjadę. Spróbujmy jeszcze raz, bo poprzednio mi się przecież udało. Tylko spróbujmy zrobić większy najazd i po prostu wjechać na wprost. O, coś takiego. Powinno dać radę. No, myślę, że swobodnie. Traktor przeszedł, to przyczepa też przejdzie. Ok. Dobra, zostawmy ją. A zaczepmy tą platformę, bo ona ma tutaj autoload, taki elegancki. Teoretycznie nią też mógłbym te rybki przewieźć, może nie szukając niczego, w sensie na przykład pokarm. No dobra, i byśmy taki teraz jeszcze manewr uskutecznili, że moglibyśmy zostawić te zrębki, albo doładujmy więcej zrębków i wtedy je zostawimy. Nie wiem, czy ja tutaj się zmieszczę, ale spróbujmy. No, ciągnik chyba nie przejdzie. No tak trochę wjechałem nieszczególnie z tego wniosek, czyli tutaj to raczej taki placyk nie do tych celów. No to będę musiał zrobić rundę honorową, bo tak troszkę bez głowy jeżdżę. No dobra. Albo inaczej, weźmy wszystko co się da i zobaczymy jak to będzie wyglądało na tej przyczepie. Dobra, prostujmy się troszkę. Nie można załadować więcej tego rozmiaru, dobra. To wyładujmy te zrębki. Tak, ja nie wiem, która strona wyładunku, lewa, dobrze. Ok, to teraz tak, ja bym chciał wyładować zrębki. Dobra. Jedziemy. I teraz tak, teraz wyładujemy resztę. I załadujemy wszystko po kolei, dobra. I zobaczmy,
Co nam się jeszcze uda załadować? Typ produktu nie wszystko, tylko na przykład drewniana belka. O, tak? Czy długie deski? Co tutaj stoi? A, deski stoją. Dobra, to deski ładujemy. Drewniana belka nie. Długie deski, ok. No, może tym razem coś się uda zapakować, czy jednak będę musiał tura użyć? Typ produktu wszystko. Długie deski. No się nie chcą ładować. No to jednak trzeba będzie użyć. Prawa strona, wyładuj. A załaduj. No, powiem otwarcie, niezbyt mi to dobrze ładuje wszystko. Ciekawe. Spróbujmy jeszcze raz zrobić wyładuj. Depnij i wyładuj. No nie wiem, dlaczego nie chcę tego wyładować, a już nie mówiąc o tym, dlaczego nie chcę załadować. Coś się lekko popsuło. Jakiś problem z autoloadem. No nic, to załadujemy jak zwykle po staremu, czyli o, ustawimy się tak i będziemy zaraz tutaj jeździć. Ale ja myślę, że ja to załaduję poza nagrywaniem i będziemy się widzieli za chwilkę w następnym odcinku, w następnym naszym materiale, jak będziemy wieźli to do zamku. Za dzisiaj pięknie dziękuję, zapraszam na kolejny materiał i życzę wszystkim dużo zdrówka i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.